Sorry. Sorry. Witajcie w drugim odcinku z Nigerii, w którym rzucamy się prosto w sam środek lokalnej tradycji. Dzisiaj pokażę Wam dambę, niesamowicie surową sztukę walki, gdzie jedyną bronią jest pięść owinięta sztywnym sznurem. Żeby zrozumieć i poczuć ten klimat w 100%, zdecydowałem się wejść do kręgu. Sprawdziłem, jak to jest stanąć naprzeciw wojowników, dla których każde starcie na piasku to sprawdzian honoru i ogromnej siły. Zobaczycie to wszystko od środka, prosto z miejsca, gdzie pot i emocje mieszają się z kurzem areny. Przygotujcie się na mocne widowisko, bo to doświadczenie zostanie mi w pamięci na bardzo długo. Siemanko, pozdrawiam serdecznie, to mój kolejny dzień w Nigerii. No i dzisiaj zapowiada się naprawdę mega ciekawy. Jeszcze nie mogę normalnie doczekać. Idę właśnie na śniadanko, w ogóle wstałem o 5:30, teraz jest 7. Później muszę coś poćwiczyć, ale włączam klimatyzację, bo jest na razie strasznie gorąco. Głównym sponsorem kanału jest marka SFD Suplementy Diety najlepsze na rynku. Użyj kodu WOJOWNIK10, aby dostać 10% zniżki. Sponsorem kanału jest wypożyczalnia samochodów. Odkryj auto działające na terenie całej Polski oraz w Hiszpanii. Na hasło WOJOWNIK10 dostaniecie 10% zniżki. Słyszałem, że jak się idzie do takich normalnych restauracji na Lagos Island, czy tutaj na wyspie, no to gdzie jest tak, wiecie, fajnie w miarę, to ceny są dość spore. No i powiem wam, że są. Wczoraj byliśmy na obiedzie, no to kurde, nie pamiętam ile zapłacimy, ale też coś koło 100 zł. Teraz jestem na śniadaniu. To mam taki angielskie śniadanko, kawko, do tego sok pomarańczowy, 100 zł. No, sporo. Bierzemy buścika. No, you say in one day with people. See, I drive, come, you say one day, say I will tell you day. Gabriel, what's the price of the bus? From here to the market is about 500 naira. 500 naira is Yes. like 50 cents or It's like 40 50 cents, yes. 50 cents. 50 cents. Tak wygląda codzienność w Lagos. Rzut oka na pomnik z flagą i wjeżdżamy w sam środek miejskiego labiryntu. Wokół same żółte busy i totalny kocioł na ulicach. Każdy coś niesie, każdy czymś handluje. Worki, paczki, towary prosto z targu. Tu trasa busa się kończy i pora ruszyć dalej pieszo, prosto w ten tłum. No, jesteśmy na targu, na markecie. Zobaczymy, co tu mają. Ale widzę, że mają tu wszystko totalnie. Wejście w sam środek targu. Lagos w pełnej okazałości. Setki ludzi, każdy w pośpiechu i z towarem na ramionach. Jeden wielki harmider, gdzie handel nie ustaje nawet na sekundę. Przejścia są wąskie, a tłum gęsty. Widać, że to miasto żyje z handlu i nikt tutaj nie próżnuje. Tak wygląda codzienność w tej części świata. Co tu się dzieje na tym markecie? Już nie mogę telefonu co chwilę wyciągać. Gabriel mnie gdzieś z tajniaka nagrywa po prostu. Wszyscy mnie zaczepiają. Coś mi chcą sprzedać. O, tutaj dość nieprzyjemnie. Śmierdzi. Patrzcie, jakieś ścieki płyną. Ale... wielkie byki. Ciekawe, czy to na sprzedaż, czy one się tu pasą. A, właśnie tu pasą po prostu. Śmierdzi, szok. A mają naprawdę wielkie rogi jak te z Sudanu Południowego. Ale tutaj żygą se. Ścieki płyną pod domem, tylko deski. Tragedia. Ale śmietnik. Idąc dalej jedną z bocznych ulic jest trochę więcej miejsca, ale ruch wcale nie zwalnia.
Motocykle przeciskają się między ludźmi, czasem dosłownie o centymetry. Obok ktoś niesie ciężki ładunek, ktoś inny siedzi i po prostu obserwuje ulicę. Małe sklepy, prowizoryczne stragany i życie toczące się tuż przy drodze. Każdy ma tu swoje miejsce, nawet jeśli wygląda to na kompletny chaos. Trzeba cały czas uważać, bo sytuacja zmienia się z sekundy na sekundę. To nie jest spokojny spacer, tylko ciągłe dostosowywanie się do tego, co dzieje się wokół. Tutaj trochę luźniej już, ale też się cały czas coś dzieje. Cały czas klaksony, jak w Indiach. Cały czas przechodzimy gdzieś, gdzie pełno prania się suszy. A tutaj to jest mało. Wcześniej było dużo więcej, ale nie miałem jak tam wyciągnąć telefonu za bardzo. Ale dużo się dzieje. Myślę, że jakbym był sam, to ciężko by było tutaj przyjść. Bardzo ciężko. A tak to on trochę mi pomaga. Trochę dają spokój. Nie się ścigamy z tamtym. Proszę Państwa, przegrywamy ten wyścig. No niestety. Poszedł pięknie. Patrz, jaki piękny kościół. W niedzielę podobno super msze tu są. No i chciałem dzisiaj wieczorem się przejść do miejsca, gdzie robią fajne występy, śpiewają Afrobeat, bo stąd w ogóle pochodzi Afrobeat. Jeśli nie wiecie, co to za rodzaj muzyki bardzo znany na świecie, no to jak ta piosenka leciała Calm Down, no. I chciałem iść właśnie coś tam do takiego miejsca, no niestety. Nie dzisiaj, tylko w weekendy. Tam przed nami właśnie widać Eco Atlantic City, czyli tam najdroższą wyspę z najdroższymi budynkami w całym Lagos. Od 250 do 750 tysięcy dolarów w Nigerii. No ale tu pytałem się go też wcześniej, to właśnie mi mówił, że tam nawet nie, że mieszkają sami ludzie stąd właśnie, ci tacy najbogaci, no oczywiście oni też, ale że nie tylko oni, że dużo też obcokrajowców, że bardzo bogaci Chińczycy tu mieszkają, bardzo bogaci Hindusi tu mieszkają, no i jeszcze inni biali też. W ogóle w samolocie też byłem, no to dobra, zaskoczony i niezaskoczony. W sumie to oni w każdym kraju robią biznesy, ale naprawdę pół samolotu, który tutaj leciał z Addis Abeba do Lagos, no to byli właśnie Chińczycy i Hindusi. No a my teraz idziemy na pociąg. Jeszcze przyjadę się pociągiem zobaczyć eleganckie metro. Around the station, for bus service to No, można zobaczyć miasto jeszcze z innej strony. No, tam ten market jest wszędzie. Gabriel powiedział mi, że to jest 5 marketów połączonych w całość. Żeby całe przejść, to po prostu masakra była. No ja już po tym, co przyciszył, to już miałem dość, szczerze mówiąc. Ale śmieci wszędzie. No, Lagos ma totalnie dwa oblicza. Bardzo bogate i bardzo biedne miasto. Przesiadka do lokalnego żółtego busa. Drzwi z tyłu otwarte prawie. 30 minut będziemy jechać. Popa złota. No i tutaj mamy to szczęście, że to jest już pełny bus jedzie. Nie będzie się co chwilę tak zatrzymywał.
So you just go forward, straight. So we are going this way. Sorry. No i moi drodzy, jak wiecie, w każdą podróż ze mną jedzie Enteros Gel. Enteros Gel bardzo może się przydać w Afryce. Oby się nie przydał, ale to Afryka. Także może się przydać. Wziąłem sobie go dobry zapas. Wam też serdecznie polecam go mieć w swojej apteczce. Dodatkowo jest detoksykacyjny, czyli idealny po prostu po imprezie, jak troszkę popijecie na detoksykację organizmu. Polecam Wam serdecznie. Możecie to przeczytać o nim na dole w opisie. Przyjechaliśmy zamienić właśnie hajs. Tyle dostaliśmy za $200. Trochę jest. How much is here? 260,000? Chyba tak. 260 000. Lots of money, my friend. Lots of money. If your problem be money, distress, abundance in my corner, no less. Now you go travel first class. Can you explain very quick why it's better to go into black market than to the bank? What is the difference? It's a lot of difference because if you go to the bank, right, the bank rate is lower. Okay. Like, let me say higher. When you want to sell your dollar for naira at the bank, right, the rate is higher. You could see Like $100. What is the you difference? could see you could 15 naira difference. You can see 15 naira difference. 15 naira to 17 naira difference from the market, from the bank. But Okay. for black market is you get more. You get 15 naira more or 17 naira more to that money you are changing. Yeah, it's a big difference. It's a big difference, yeah. And I see as well they just send you money like from your account like message Yes. or Like we use a PIN like a pin like to send money or a bank application. Okay, I see the same like when I was in Somalia Yeah, as well. They pay for everything like they use the pin. your PIN. Yeah. So you start like every bank has their unique PIN. Okay, right? and you can pay like as well like the pin like you just make some code. Yeah, you and dial you a can pay- code. and you can pay for You can everything pay for like this. something, yeah. Baba isikati wayara. Baba lisikamba. Is a big inflation here. It's inflation. So some people prefer because the thing is, today you could wake up today and they say $1 is 1,380, right? Yes. Tomorrow you could wake up and they say it's 1,200. Yeah. Okay. So it drops. It's not stable. So you could be profiting today, and tomorrow you are losing. So a lot of people prefer to just keep the naira, and except you want to keep the dollar for a long run, like long-term investment, you could keep the dollar. But if you want to spend your money like within a short period of time, it's not advisable. Wyjechaliśmy teraz z wyspy, jesteśmy na głównym lądzie i powiem Wam, że różnicę widać niesamowitą. Jednak na wyspie ludzie inaczej zupełnie żyją. Tutaj jest dużo większy syf, dużo więcej śmieci, dużo większą biedę widać. No jest zdecydowana różnica. Wczoraj popadało, w niektórych miejscach pozalewane. Jestem ciekawy, gdzie to przyjechaliśmy, bo powiem Wam, że nieźle to wygląda. Tutaj mówi, że jest wejście na stadion, na walki. Ciekawe, gdzie tam się wchodzi. Ale sobie wczoraj popadało trochę i dlatego tak jest. Ale tutaj gdzieś jest wejście właśnie
Na stadion? Czy stadion to może dużo powiedziane? Po prostu na miejsce, gdzie walki są. Yo, how are you guys? Tutaj w każdą niedzielę są te walki. Już trwają, jesteśmy trochę spóźnieni. Ale to nie jest za ważne, żebyśmy jakiekolwiek zobaczyli. Ja biorę takie wejście, takie błoto, że ciężko minąć. Hi guys! Wszyscy się witają, mili dla mnie. Fajnie, fajnie. O! Jest plakat. Ale miejscowa, nie no, szok. O, patrzcie. Ci walczą tutaj. Wannan magani yana amfani ga Alright, let's go! dattin gaba. Dattin Ale hardcore. O, no. Ale miejscowa, no nie. Wow. Tutaj pan jest mistrzem. The whole fight, the whole. How many fight you got? How many fight you have? How many time you fight? have almost like 125. 125 fights. How many win? Like 15 wins. Nice, then you champion now, yeah? Nice, nice. Nice, to jakieś 300. Hassan, Dogo, you can see it. Ale pewnie nagroda jakaś. This is the famous Dambe Warriors. O, taka arena tutaj jest też. Fajnie. Teraz wam wytłumaczę w ogóle, o co w tym chodzi. Tam jak będą walki właśnie też. O, to jest arena. Okay, maybe can you explain me something about the rules? The rules. It has 3 rules. Okay. When someone fell down, you can't attack him. Okay. Once you knock down someone. Okay. The second rule is that you are not allowed to knock the private parts. Right. You understand? Yeah. And he can just go down, fall down 3 You times, can yeah? blow the face, the chest, even the stomach, the rib cage. Okay. Yeah. So And then fighting, it's no time, yeah? no, They like have to 3 times. Then fall down. It's 3 rounds. 3 rounds. First round, 3 minutes. Second round, 3 minutes. Then they go break for 1 minute. So in a complete cycle fight, it takes up to 12 minutes. Yes, understand. It's in there, Mura. For the fighting, how much they can get money for the winning fight? From the win, it depends on their capacity. Because at times they do put, let me say, like 1,000, like 100,000 or 500,000. Because at times they put 1 million naira. Oh wow. That's Nigerian money. I don't know maybe if you convert it to dollar how much it will give you. But let me say 1 million naira just for these 2 fighters. Okay. Anyone who win, we go home with like, let me say 650 or 700,000 because the loser too, they will give him something. And they fighting only one hand, yeah? Yes, it's only one hand and you are not allowed to blow with this hand. For instance, let's say this is the hand I used in blowing. So this one is for attack. I won't use this one to blow. I will use this one to guide. Okay. One is for guiding, one is for attacking. Okay, one for protect. Yes, One one for and one protection, one for guiding. You protect the hips, the rib cage, your necks, your eyes. And at times you apply things like if they punch you, you can do like this. Okay, You you understand? can kicking? Yes, You you can can kick. Okay. You can kick. You can even kick the neck here. Okay. The throat, you can kick. It's allowed. Właśnie, jedną się zachęcają, jakby bronią. Drugą będą atakować. Officer, look about now. Go there, go. Aj. Patrzcie, jak oni te pięści mają całkowicie zamknięte. W ogóle dowiedziałem się, że Polak jeden też tu walczy.
Są podobno dwa teraz kozaki takie. Widać, że się szanują, bo mało ciosów pada. Patrzcie w ogóle ile ludzi. I there's 3 rounds, yeah? How long is break? 1 minute or 1 minute break? 1 minute, 2 minutes. Depending on their level. So many people here. Druga runda. When they say Amberia, it's like the ram and ram fight. You see? O, wow. Teraz to się leją. Dobra, kolejna walka teraz. The fight between the House of Jam and the House of Kudu. Teraz mogą się przeciągnąć i uderzyć. Dobra, kolejna walka. Tutaj patrzcie, jak chłopak zawiązuje się. Teraz chłopak idzie pokazać z bliska. This is the House of Kudu. Hi guys. Look at them. This Kudawa. Shagon custom Kudaga no no whether Chini had done Kudawa. You see the House of Kudu. You can see? Yeah. This is the House of Kudu. Then that place, the House of Gurumada. Tutaj mamy 3 teamy. Oni mi powiedzieli, tak właśnie tłumaczyli. Tu jest jedna drużyna, druga drużyna, trzecia drużyna. Walczą między sobą. Hey, that's all. You can see? This is the House of Gurumada. These are the Gurumadas. You can see? These are the Gurumadas. See? This shagon jirgi. Daga hannun kai haka, this shagon jirgi. Shagon ba wanda yaro. Siedzą, palą fajki wodne. You can see? Dobra imprezka od razu. This is the master. These are his boys. His name is Yusuf. So that drum is very significant to them. Okay. It gives them joy, you know. Grają. You can see. No guys. It's like blowing the national anthem, you understand? Yeah. You understand? And always they playing when they fighting, yeah? You see? You do like this. Yeah, very nice. Very You nice. see? You do like. How do you think? But the fighters fight. Yeah, if the fighters fighting, they will feel happy, you know. Yeah. They won't like check the hand like this. Yeah, but this is so I nice. do like this. Yeah. Shake your hand like this. Yeah. And this is that's team number 3, yeah? This is the House of Jamus. Oh guys. This is the House of Jamus. This is Shawan Silaka. This is Sadiq. Arakaya Sunanka. Oh, Dogan show- Sadiq. You can You see. can show the hand? Yeah. You can show? You can see. Popatrzcie jak wygląda pięść. To jest Yeah. tak dokładnie zawiązane. Take Cała another jest schowana. One punch.
One point to finish. 1 point person before. Thank you. So come and see. Come through this side. How go you? That fighter is fighting with experienced fighter and unexperienced fighter. This guy is Elena. You understand? This guy is Elena. He started this fight. It's not up to 1 month. But just take a look and see what will happen. Let's go. Yeah. Emmanuel. We will put down for them the Warriors now. A Lagos boy. You made illusion. Warto w tym miejscu dodać, że za tymi surowymi ciosami kryje się historia sięgająca setek lat wstecz, głęboko zakorzeniona w tradycji ludu Hausa. Dambe wywodzi się pierwotnie od klanów rzeźników, którzy dawniej w ten sposób udowadniali swoje męstwo podczas podróży między wioskami w czasie dożynek. W dawnej Nigerii te widowiskowe pojedynki nie były jedynie rozrywką, lecz istotnym rytuałem jednoczącym lokalne społeczności wokół piaszczystych aren. Kluczem do zrozumienia tego widowiska jest symbolika włóczni, czyli dłoni owiniętej sznurem, która reprezentuje najwyższą siłę i precyzję wojownika. Muzyka bębnów oraz ukryte pod owinięciami amulety mają za zadanie połączyć zawodników z duchami przodków i chronić ich przed paraliżującym bólem. To nie tylko pokaz brutalnej siły fizycznej, ale przede wszystkim sprawdzian hartu ducha i niezłomności w obliczu ekstremalnego wysiłku pod palącym słońcem. Dziś piaszczysty krąg to dla wielu młodych mężczyzn jedyna szansa na wyrwanie się z biedy i zdobycie statusu szanowanego bohatera. Dambe pozostaje żywym pomnikiem historii, który mimo upływu wieków nie stracił nic ze swojej pierwotnej, drapieżnej energii. Patrząc na te finałowe minuty zmagań, widzicie esencję afrykańskiej tożsamości, gdzie każda kropla potu jest hołdem dla unikalnej tradycji przodków. Peter, you are going to fight him. No, just friendly fights. Peter, off your shorts. Ale to jest takie... Yeah, no, the man, it. So I feel like my fist is like exploding. Are you okay like this? Yeah. Oh, yeah, so you off your shirt now. Yeah. So you off your shirt. Give it to Michael. Shirt? Yes. So clamp up. Clamp up. Used to be Mr. Peter from Poland, Abi. Yes. So they will be singing for you and they will be calling Peter. So you do like this. You understand? So after this fight, it's your fight. Yeah. Oh yeah, yes. Oh yeah. Yeah, get cake and Allah. Oh yeah. Are you ready? Come this side. Go to. Yes. Off your shoe. Oh no need. Basaya chile banoni. Okay. We are telling him not to blow you, you understand? It's just for fun. Oh yeah, so, oh yeah, Usamusu. So, see, you attack where? Are you with me? Ewa! Dalla baburuan no. Hey, oh yeah. Yes, let me give you water. You watch. Where's my phone?
It's with Michael. Look at him there. Yeah, take water. Oh yeah, spray it up. Yes, 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 yes. Come on, Sharwa. Sharwa. Yes. Yes. You can see. Do like this, do like this. Do like this. Hey. Hey, don't get that. Kutubunna. Where's Kutubunna? Hey, yes, sir. Yes, sir. Champion. It's okay. Let's go and sit down. Właśnie zapytałem, czy to też jakieś inne sporty walki uprawiają, czy tylko to dambę. To powiedział mi właśnie chłopak, że no dambę to wiadomo, to jest narodowy sport, że wszyscy lubią oglądać, przychodzą na te walki, chłopaki walczą, ale też robią inne sztuki walki. Jakieś MMA. They do Muay Thai here, Thai boxing? You know Thai boxing? Yeah, I know Thai boxing. No, Yeah. no. But MMA they do it, Yeah, yeah? they do it here, yeah. Normal boxing is popular here or not really? Yeah, it's not popular here. No, okay. Szukasz najlepszych wycieczek na Phuket, Phi Phi Island, Sanktuarium Słoni, James Bond Island i inne? Napisz do nas na Instagramie. Polacy na Phuket, zapraszamy. Najlepsza agencja nieruchomości na Phuket w Tajlandii. Twins Real Estate Phuket. Pomożemy Ci zmienić życie na lepsze lub dobrze zainwestować pieniądz w nieruchomości z rocznym zwrotem na poziomie od 10 do 12% z inwestycji. O, wróciłem już do hotelu. Ale to jest fajnie. A jutro jedziemy na wioskę gdzieś do plemienia. Idziemy na polowanie. Czeka nas kolejny fajny dzień. Trafili jakieś zwierzę, ale jeszcze dało radę uciekać i teraz szukują tutaj. Z każdej strony ktoś z bronią wychodzi. Przygotowuje się chłopak. No powiem wam szczerze, że naprawdę przeżywam to wszystko, co tu się dzieje tak totalnie w 100%. O, to coś przez ostatnie 2 dni wydarzyło. Mega. A jeszcze kolejne dni mnie tutaj czekają. Kolejne ciekawe miejsca, ciekawi ludzie, ciekawe sytuacje, które przeżyję. No wszystko jest po prostu tak, jak sobie wyobrażałem, może nawet dużo lepiej, dużo bardziej się tym wszystkim emocjonuję. Może też dlatego, że dawno nie byłem nigdzie. No ale co mogę powiedzieć, no ludziom na slumsach niesamowicie współczuję. Dzisiaj te walki też coś pięknego. No więc mam nadzieję, że Wam się podoba. Jak Wam się podoba, pamiętajcie, żeby zostawić lajka, zostawić komentarz. Ciśniemy tą serię. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek z Nigerii. Teraz już nie Lagos, bo jutro wyjeżdżamy, jedziemy stąd 4 godziny do pewnej wioski. A w kolejnym odcinku zobaczycie, co tam będzie.